Kolejną płytą, którą chcę Wam przedstawić, jest według mnie najlepszy polski album death metalowy, a mianowicie Vader De Profundis. Vader, grupa założona przez lidera grupy Petera Wiwczarka, wówczas mającego ksywę Behemoth, w 1983 roku w Olsztynie. Przez wiele lat najbardziej znany polski zespół na świecie. Ich demówka Morbid Rage jest uznana do tej pory za najlepiej sprzedające się demo muzyki takiej ekstremalnej death metalowej. Vader zadebiutował w 1992 roku, nagrywając krążek The Ultimate Incantation dla angielskiej wytwórni E-Rake i stał się takim produktem eksportowym wschodniej Europy na zachód muzyki death metalowej. Ale w tym vlogu nie będziemy się skupiać na pierwszej płycie Vadera, tylko na wydanej w 1996 roku dla nieistniejącej wytwórni już Krun Records płycie De Profundis. Krążek, uważam, jest fenomenalny. Te 30 minut zawartej na tej płycie jest tak skomasowane, że naprawdę wystarcza i wydaje się, jakby trwał z godzinę. Jeżeli chodzi o ten rodzaj sztuki, a mianowicie death metal, uważam, że jest to album niemalże perfekcyjny. Struktury utworów, powiedzmy nawet takie piosenkowe, które na długo zostają w głowie, prędkości zawarte na albumie, technika gry wszystkich muzyków zasługują na największe uznanie. Jedyny mankament może to być brzmienie perkusji, która brzmi troszkę tak pudełkowo, ale na pierwszych płytach Vadera tak to niestety wyglądało. Reszta jest naprawdę superancka i tylko zachęca do słuchania. A teraz przedstawię Wam fragmenty 3 utworów, które uważam za najciekawsze. Pierwszy to będzie Silent Empire z tekstem Pawła Frelika, opisujący tak zwany Tystero, czyli pierwszy zawiązany spisek ludzkości, zawiązany w XIII wieku, który podobno przetrwał do dziś, a mający na celu obalić władzę. Kolejnym z kawałków, który chciałbym Wam dziś zaprezentować, jest mój ulubiony Incarnation z takim super spowolnieniem perkusji. Zresztą do tego kawałka został nagrany teledysk. Tekst opowiada o wielkich przedwiecznych Nefilim, którzy przybyli na ziemię, aby dać ludzkości inteligencję, abyśmy mogli się rozwijać. Ostatnim z prezentowanych dziś kawałków będzie utwór Reborn in Flames, zresztą ostatni na płycie. Nie wiem dlaczego, ale zawsze kojarzy mi się on z Raining Blood Slayer. Teraz zajmijmy się wkładką. Jak widzicie, jest arkusz złożony na 4, na tle którego zostały wydrukowane pentagram, jakiś diabeł i inne znaki magiczne, teksty do utworów i co jest fajnym zabiegiem, przed każdym tekstem jest krótki opis, czego dotyczy dany utwór. Na drugiej stronie mamy tytuły piosenek, wykonawców, gdzie została nagrana płyta, zdjęcie z dawnych lat. Mamy tutaj oczywiście Docenta, Szambo, Petera i Czajnę oraz ta genialna, wspaniała okładka. U mnie jeszcze z tak zwanym tutaj hologramem błyszczącym. Na płytę składa się 9 kompozycji, w tym 2 kawałki Sotis i Vision and the Voice, które zostały nagrane jeszcze raz na tę płytę, a pochodzą z wcześniej nagranej epki pod tytułem Sotis. Przyjrzyjmy się teraz okładce, a zasługuje ona na wielkie uznanie. Uważam, że to jest jedna z genialniejszych okładek w ogóle w świecie muzyki. Została stworzona przez mistrza takiej grafiki komputerowej, a mianowicie Wesa Ben-Scottera, który tworzył okładki dla takich tuzów muzyki metalowej jak na przykład Autopsy czy Mortician. Jednak spośród wszystkich okładek, które stworzył Ben-Scotter, ta według mnie uważa na najwyższe uznanie. Jest bardzo rozpoznawalna, te 2 jakby, nie wiem, upadłe anioły, które ciągną za sznur i duszą postać po środku. No i mamy oczywiście oko samego Vadera, które zawsze na Was może patrzeć i zerkać, więc uważajcie.
A teraz proponuję Wam obejrzeć fragment koncertu z 2015 roku z warszawskiej Proximy, na którym udało mi się być i po raz kolejny zobaczyć na żywo tę wspaniałą kapelę. I ostatnie słowo od ojca prowadzącego. Słuchajcie Vadera, gdyż 500 000 osób, które kupiły ich płyty, nie mogą się mylić. Cześć!